Dzień dobry. Spójrzcie, jaka piękna pogoda jest na działce. Takich ciepłych dni będzie coraz więcej. I ja dzisiaj postanowiłem zrobić coś dla mieszkańców mojej działeczki. Z takich oto materiałów spróbuję wykonać poidełko dla ptaszków. Poidełko albo basen. Zobaczcie, tutaj mam taką, nie wiem, miskę. Jest to pozostałość po beczce, którą kiedyś przepiłowałem. Tutaj z kolei mam takie cienkie kamienne płyty z kamieniołomu. No i je też postaram się wykorzystać do budowy tego baseniku. A tutaj mam tak zwane kamyki, gliniaki ja je nazywam, ponieważ wydobyłem je, kiedy robiłem w szklarni taki wielki otwór. No i z takiej gliny wydobyłem właśnie te kamyki. Aby zapewnić ptaszkom intymność w ich kąpieli, znalazłem takie najbardziej zacienione miejsce na mojej działce. Zobaczcie, tutaj są drzewka, jest dużo cienia, nie ma wiatru. No i myślę, że to będzie najlepsze miejsce, właśnie to, aby wykonać tutaj taki basenik właśnie dla ptaszków. Tutaj będzie znajdowała się właśnie ta niecka. Szybciutko postaram się usunąć wszystkie tutaj samosiejki, które sobie narosły. Jest ich tutaj sporo. No i przy okazji oczyszczę sobie moją rabatę zimozieloną, tak zwaną, ponieważ rosną tutaj właściwie tylko i wyłącznie rośliny zimozielone. No a jak widzicie, troszkę takich samosiejek, chwaścików, o nawet orzecha się tutaj znalazło. Udało mi się oczyścić ten cały teren. No i teraz pozostaje mi wykopać sobie tutaj taki dołek, w którym umieszczę ten basenik z beczki. Głębokość tego baseniku to około 15-20 cm, więc taką właśnie dziurę będę musiał tutaj sobie wykopać. Być może głębokość tego baseniku jest troszkę zbyt duża, ale ja mam taki plan, że w środku tego naczynia umieszczę sobie jeszcze dodatkowo te właśnie gliniaki, które Wam pokazywałem na początku filmu i one troszkę zredukują wysokość czy też głębokość tego naczynia, tak aby ptaszki mogły tam sobie spokojnie dotrzeć do wody, a także zażyć na przykład kąpieli. Kopię się tutaj dosyć swobodnie, ponieważ jest to gleba bardzo próchnicza, żyzna, z uwagi na to, że w pobliżu znajduje się dużo pni, takich wolno leżących i one już powolutku spróchniały, tworząc taką ciekawą ściółkę, jednocześnie glebę. Dlatego bardzo fajnie się tutaj kopie i bez problemu jestem w stanie stworzyć sobie taki oto lej. Jest tutaj jeszcze troszkę agrotkaniny, którą też po prostu usunę. Mam taką cichą nadzieję, że między tymi pniakami ptaszki będą się czuły bardzo swobodnie. Mam nadzieję, że jedynie jakiś kocur tutaj nie będzie próbował na nie zapolować, ponieważ na mojej działce kocurów jest dosyć sporo. No, jeszcze chyba troszkę będę musiał wykopać, ale to myślę, że już poza kamerą. Muszę sobie przynieść jedynie jeszcze taczkę i usunąć odrobinę ziemi, ale też niedużo, ponieważ część tej ziemi będzie mi potrzebna do ponownego wykorzystania. No i co? Gotowe. Teraz umieszczę sobie tutaj tą nieckę basenową. Siedzi idealnie. No i jeszcze tylko uzupełnię ziemią, tak by wszystko było równiutko.
Taką drobną ziemię wystarczy jedynie przesunąć ręką, tak by ona się tam swobodnie wsypała gdzieś pod to naczynko. Taki basenik można zrobić na przykład ze starego garnka, czy jakiejś misy szklanej. Coś, co nie jest nam potrzebne w domu, możemy spokojnie wykorzystać w ogrodzie. Możemy również kupić gotowe naczynko, no ale po co, skoro można mieć za friko? Basenik dla ptaszków już właściwie jest gotowy. Pozostaje mi jeszcze go jakoś zamaskować. Użyję do tego takiego cienkiego kamienia z kamieniołomów. Zobaczcie, całkiem fajnie on się tutaj umiejscowi i będzie tworzył taki naturalny mostek dla ptaszków, z którego to mostku ptaszki będą sobie mogły bezpiecznie obserwować teren, a kiedy już poczują się pewne, będą mogły wskoczyć do baseniku lub po prostu napić się swobodnie wody. Pozostaje mi jeszcze to jakoś sobie rozplanować, ale mniej więcej będzie to wyglądało właśnie w taki sposób. Wyszło chyba całkiem ciekawie, co powiecie, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ na dno tego baseniku wysypię sobie takie oto drobniejsze kamyki. Ja je nazywam kamienie gliniaki. Dlaczego tak je nazywam, to już chyba tłumaczyłem na początku. No i w każdym razie wysypię je sobie tutaj na dno, tak aby troszkę zmniejszyć odległość od dna zbiorniczka do jego brzegów. No i wydaje mi się, że takie kamyczki nadają się do tego idealnie. Oczywiście można użyć jakichś na przykład białych, takich estetycznych kamyczków, no ale musicie wiedzieć, że z czasem one zapewne i tak zajdą mchem, staną się zielone, no i trzeba je będzie pewnie wymienić. A takie kamyczki, które pozyskałem głęboko z ziemi, są naturalne, wyglądają całkiem fajnie, mi się przynajmniej bardzo podobają i przede wszystkim spełnią bardzo fajnie swoją funkcję, ponieważ tutaj na środku utworzy się taka wysepka dla ptaszków. No i zobaczcie, suchy basen już właściwie gotowy. Troszkę zabrakło mi tych kamyczków, żeby sobie tutaj wypełnić jeszcze kawałek tej bocznej ścianki, ale to nie stanowi żadnego problemu. Po prostu wykopię sobie ich jeszcze troszkę więcej z ziemi i będzie to wyglądało tak jak tutaj po lewej stronie. Zrobię to jak znajdę troszkę więcej czasu, ponieważ takie kopanie trochę potrwa. Myślę, że już spokojnie można sobie zalać basenik wodą. Wystarczą chyba takie 2 konewki. Te kamyczki są troszkę ubrudzone od gliny i zapewne w pierwszej fazie woda będzie troszkę mętna, ale myślę, że to niczemu nie zaszkodzi. Jedna konewka wlana, no i jeszcze druga. Aż po same brzegi sobie spróbuję zalać ten basenik. No, jest jednak troszkę tego mułu, który był tam gdzieś związany z tymi kamyczkami, ale myślę, że z czasem ten muł osiądzie gdzieś na dnie i ta woda będzie czysta. Ewentualnie za jakiś czas wymienię jeszcze te wszystkie kamyczki. Tak w trakcie robienia tego baseniku przyszedł mi do głowy pomysł, aby umieścić tutaj jeszcze taką dodatkową kładkę z takiej pomalowanej deseczki. No i myślę, że po niej ptaszki będą sobie mogły spokojnie spacerować, przemieszczać się, a może nawet wskakiwać do wody. Ciekawe jak to będzie się sprawdzało. Tak to mniej więcej wygląda. Muszę Wam powiedzieć, że mi osobiście
ten basenik w takiej formie całkiem fajnie się podoba, ale spróbuję tutaj umieścić jeszcze troszkę naturalnego materiału w postaci takich grubszych, cięższych gałązek, które mi tutaj jeszcze pozostały. I w taki nieregularny sposób postaram się umieścić je tutaj na tych kamiennych płytach. Zobaczymy, jak to ostatecznie będzie wyglądało, ale taki naturalny styl myślę, że poprawi estetykę tego małego oczka wodnego dla ptaszków. Mam też taką cichą nadzieję, że z tego poidełka będą korzystały również owady, na przykład pszczółki, które przecież też potrzebują wody i będą z chęcią sobie tutaj gdzieś w zakamarkach siadały i czerpały z tego poidełka. Mogą również tutaj sobie przychodzić jaszczurki, na przykład salamandry czy też zwinki, których tutaj zaobserwowałem całkiem sporo i one również będą chciały skorzystać z tego poidełka, mam nadzieję. No, myślę, że to wystarczy, jeśli chodzi o estetykę. No i chyba gotowe. Zobaczcie, tak prezentuje się mój basenik. Tam oczywiście muszę jeszcze dołożyć troszkę tych kamieni, żeby to wyglądało jeszcze bardziej naturalnie. No i właściwie basenik gotowy. Teraz będę tutaj musiał się ukryć z kamerą, aby zaobserwować, czy jakieś ptaszki, czy jakieś owady, czy jakieś jaszczurki przychodzą i korzystają z tego baseniku. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że Was zainspirowałem. Trzymajcie się. Cześć!